Aquascaping TV, witam po powrocie z mojego zasłużonego urlopu od pracy zawodowej, ale też od akwarystycznego YouTube'a. Musiałem też trochę swój czas przekierować na coś, co mnie od zawsze interesowało i było moją pasją. Otworzyłem mój kanał nowy, o którym może opowiem w następnym odcinku troszkę, ale już ostrzegam, że to nie jest kanał o akwarystyce, ale wam troszkę tutaj zaspamuję, dlatego że chciałbym, żeby coraz więcej ludzi się dowiedziało o tym właśnie kanale. Jeżeli ktoś jest już teraz bardzo ciekawy, może zajrzeć do proponowanych kanałów, tam znajdzie właśnie ten kanał. Ale okej, dzisiaj powracamy z tematyką akwarystyczną. A tym tematem jest to, co mnie często pytacie na grupie facebookowej Akwarium Amatorskie, na którą wszystkich serdecznie zapraszam. Piszecie mi coś takiego mniej więcej. Powiedz, jakie są takie najprostsze gatunki ryb, co wszystko wytrzymają. Ryb, co wszystko wytrzymują, raczej nie znam, bo tak naprawdę nie wiem, co macie na myśli, pisząc wszystko, ale w dzisiejszym odcinku opowiem wam o 10 gatunkach ryb najłatwiejszych w hodowli. Według mnie oczywiście. Po krótkim intro zapraszam na film. Witajcie po powrocie z mojego urlopu. Mam nadzieję, że nie zanudzę was za bardzo. W dzisiejszym odcinku postaram się pomóc niektórym z was w pewien sposób. W zasadzie tym, co słabo się poruszają w tematyce akwarystyki, tym, którzy dopiero zaczynają z tematem akwarystyki. Według mnie nie ma ryb, które wytrzymają wszystko. Co znaczy wszystko? Nawet bez wody będą żyły? Chyba jest jedna taka ryba, która wyłazi z wody na pewien czas i wraca do niej z powrotem. Ale to tylko na jakiś czas i tej ryby raczej nie widziałem nigdy w żadnym akwarium. Czy są takie ryby, które wytrzymują w naszym domu bez grzałki? Oczywiście, że tak. A czy są takie, którym parametry wody za bardzo nie przeszkadzają? Jasne, że takie są. I właśnie o takich rybach dzisiaj porozmawiamy. Mogą pływać prawie w każdych warunkach, ale ważne, żeby miały w czym pływać. Muszą mieć wodę, no jednak te minimum socjalne trzeba im zapewnić. I jako pierwszą moją propozycję daję wam rybkę, która nazywa się kardynałek chiński. W sumie nie wiem, czym ludzie kierowali się, kiedy nazywali tą rybkę. A na bank nie swoim odpowiednikiem w świecie ludzi, bo w przeciwieństwie do ludzi, kardynałów, ryby mają bardzo małe wymagania. Nie to, co... No dobra, bez komentarza. Kardynałek chiński nadaje się do niewielkiego akwarium, może pływać nawet w akwarium 50 litrów bez problemu. Uwaga! Ta ryba śmiało może być trzymana w akwarium bez grzałki. W dzisiejszych czasach, kiedy ceny prądu tak poszybowały do góry, to na pewno kolejny plus. No w piwnicy, gdzie jest na przykład 10 stopni, to raczej nie będzie dobrze się czuła, ale już w domu, w mieszkaniu, w którym temperatura oscyluje między 21-24 stopnie, to jak najbardziej poradzi sobie bez grzałki. Dodatkowo nie ma wymagań odnośnie parametrów wody, które piszą w książkach, że oscylują, jeśli chodzi o pH, między 6,5 a 7,5. I widzicie też, że rozbieżność jest całkiem też duża. To książki. Z doświadczenia wiem, że to nie ma wielkiego znaczenia przy hodowli tej ryby.
w praktyce w akwarium. Wiadomo, jak dowalimy jakąś mega twardą wodę powyżej 9 pH, no to może ją coś tam trafić, ale ogólnie taka woda, która jest w naszych kranach, jak najbardziej jej odpowiada. A w warunkach naprawdę minimalnego minimum może się całkowicie dobrze czuć. No tak, bez tej ryby nie mogłoby się obyć. Gupik pawie oczko to kolejna kultowa ryba, o której za dużo nie trzeba się rozwodzić, dlatego że wszystko o tej rybie już zostało powiedziane w moim filmie. W playliście możecie znaleźć ten film Atlas ryb akwariowych. Kto nie widział tego filmu, to zapraszam. Są też opisy innych gatunków ryb, bardzo polecam, możecie zobaczyć sobie. I ogólnie jak mnie nieraz nie ma i nie nagrywam, no to zobaczcie sobie inne moje filmy, bo pewnie wszystkich na pewno nie widzieliście. Pokrótce powiem tylko tyle, że to rybka, która wytrzymuje wszystkie warunki w akwarium. Ba, te ryby można już spotkać jako gatunki inwazyjne w polskich rzekach z dość ciepłą wodą, na przykład, nie wiem, przy elektrociepłowniach. Sprawia też dużą radość początkującym akwarystom, dlatego że łatwo i szybko się rozmnaża, co nowicjusze uważają za coś fajnego. A po jakimś czasie jest przerybione akwarium i zaczynają się kłopoty, które odstraszają takiego delikwenta od akwarystyki już na zawsze i jak patrzy na akwarium, to aż wzdryga się na jego widok. Tak, niekiedy tak jest właśnie. Trzeba na to uważać, ale rybka godna uwagi za swoje wysoce rozwinięte umiejętności przetrwania naprawdę w najgorszych warunkach. Oczywiście mówię tutaj o zwykłym gupiku pawie oko. Nie mówię o jakichś rasowych, bo to już całkiem inna jakby gałąź, rodzina tych ryb. Daniopręgowany to kolejna rybka, którą uwielbiam. Kocham tą rybkę, zawsze lubiałem mieć tą rybkę, szczególnie za czasów socjalizmu stosowanego, czyli bez ogródek komuny. Chyba każdy miał w swoim akwarium wtedy tą rybę. Oczywiście ze mną też tak było, bo wiecie, ja już bardzo taki stary człowiek jestem i nawet pamiętam tak odległe czasy jak komuna. Podobnie jak kardynałek, ta ryba według mnie nie potrzebuje ani grzałki, ani nie jest też jakoś specjalnie nastawiona na poszczególne parametry wody w akwarium. Dlaczego o tej kultowej już rybie nie zrobiłem jeszcze całego filmu, na przykład do serii Atlas ryb akwariowych? No to tego nie potrafię wam wytłumaczyć. A wiecie co? Może napiszcie w komentarzu, o której rybie chcecie osobny film z tej serii, a Sławek, czyli ja, postaram się do was się dostosować i zrobić to, co napiszecie. Jaka ryba dostanie najwięcej komentarzy, ta wygrywa i doczeka się osobnego filmu. Kirys pstry, czy też kirysek pstry, różne nazwy krążą w obiegu. To też rybka, która pamięta czasy komuny. Wtedy nie było jakoś żadnych otosków czy innych ryb tego typu. Wtedy obowiązkowym zestawem ekipy sprzątającej to był właśnie kirysek i jeszcze jedna ryba, o której powiem za jakiś czas i nie będę po prostu tutaj teraz spoilerował, ale też w tym filmie się pojawi. Kiryski są odporne szczególnie na wysokie stężenie CO2 w akwarium. Niekiedy jak jest tak zwana przyducha ryb, poprzez nieumiejętne dozowanie CO2, na przykład przez bimbrownię, która jest według mnie tak zwaną tykającą bombą w akwarium. Ludzie niekiedy oszczędzają na dozowaniu CO2, no po prostu stosują tą bimbrownię
i tak oszczędzają, że przez jedną noc potrafią sobie wytłuc całą obsadę swoich ryb. A później kupują znowu ryby, które w dzisiejszych czasach są coraz bardziej drogie, coraz droższe. Kiryski w takim przypadku mają naprawdę dość duże szanse na przetrwanie, bo dość dobrze to znoszą. W środowisku naturalnym te ryby też często się spotykają z takim zjawiskiem i może dlatego są na to w miarę odporne. Ale uwaga, wiecie, wszystko z umiarem. Czasem nie róbcie tak, że kupicie kiryska do akwarium roślinnego i wtedy gaz na maksa. Wiecie, o co chodzi. Poza tym są to bardzo odporne też ryby na parametry wody i temperaturę w sumie też. Bojownik wspaniały. Siamski. Tak, ten to musi wytrzymać dość dużo. W szczególności w słabych sklepach zoologicznych, kiedy to jest trzymany w plastikowych kubeczkach. Kurde, no niekiedy jak coś takiego widzę, to od razu sobie myślę, że ci ludzie, którzy tak robią, muszą mieć naprawdę nasrane w tej swojej głowie. Że tak robią, naprawdę. No nie umiem tego inaczej wytłumaczyć. Okej, jeżeli jest ryba transportowana i tak dalej, na chwilę, no mogą być różne tam wytłumaczenia, ale żeby tak rybę trzymać cały czas w sklepie, nie wiem co na to powiedzieć. Z chęcią takiego człowieka bym zamknął, nie wiem, można to przyrównać do takiego więzienia 2x2 i zobaczylibyśmy wtedy, jakby się poczuł. Ale fakt jest taki, że to naprawdę wytrzymała rybka. Okej, może nie te selekcjonowane odmiany, bo te są po prostu osłabione już genetycznie, ale zwykły, taki prawilny bojownik wspaniały to dość twarda sztuka. Może być trzymany nawet bez napowietrzania akwarium, bo te ryby po prostu mają możliwość pobierania tlenu z powietrza atmosferycznego. Jest też odporna na czasowe obniżenia temperatury, na parametry wody też szczególnie nie narzeka. Mieczyki to też cholernie twarda ryba, która potrafi przetrwać cholernie złe warunki, które niekiedy jej fundują cholernie niedobrzy akwaryści. To rybka, którą tutaj wstyd się przyznać, kiedyś zajumałem z moim kolegą z klasy biologicznej w mojej szkole podstawowej. No wstyd się przyznać, ale tak było. Mówię jak jest. W sumie od tej samicy rozpoczęła się moja przygoda z akwarystyką. Ale proszę Państwa, jaka to była wtedy ryba? Ta samica miała, nie wiem, z 10 cm długości. Chyba przesadzam albo nie, ale coś koło tego miała. I tak jakby to powiedzieć, przez to niechlubne zdarzenie, przez ten niechlubny incydent, to chyba dziś by tutaj mnie nie było, jakbym nie zrobił tego, o czym mówiłem wcześniej. Więc chyba wybaczycie mi to. Ale też z drugiej strony, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień, a na bank ten kamień trafi go prosto w czoło. Mieczyki lubią dość twardą wodę. Generalnie rzecz biorąc, w naturze występują w twardej wodzie i dlatego nasz kranowid bardzo im odpowiada. Cóż, jedyne co mogę powiedzieć, że to dość duża ryba i no w akwarium 50 litrów raczej nie będzie dobrze się czuła, więc no jak się na nią decydujesz, no dobrze by było mieć jakieś akwarium większe. Nie wiem, tak minimum 100 litrów, chociaż pewnie w książkach piszą, że jeszcze więcej. Kosiarka. Nie będziemy tutaj teraz opowiadać o koszeniu ogrodu, bo chociaż niektórzy pewnie z Was się uśmiechną pod nosem i powiedzą, no tak, jak tutaj proponuje nam kanał o zjawiskach paranormalnych, to możliwe, że za chwilę opowie, jak kosić trawę w ogrodzie. Nie.
Kosiarka, grubowark siamski. Nie dość, że to twarde i trudne do zabicia, to jeszcze dość pożyteczne i zjada niektóre glony. Tak, tu mówię specjalnie niektóre glony, bo jak niekiedy słyszę, że ludzie polecają kosiarkę na wszystkie glony, to trochę śmieję się pod nosem. Nie zjadają wszystkich rodzajów glonów. Nie, naprawdę tak nie jest, ale przydają się te ryby w akwarium. To też dość duża ryba, więc raczej do akwarium większego, takiego może nie wiem, 150 litrów. Parametry wody też w zasadzie nie są ważne dla tej ryby, bo ta ryba potrafi przetrwać naprawdę w strasznych warunkach. Nieraz zdarzało mi się wyciągać tą rybę u klienta w bardzo zapuszczonym akwarium. Teraz taka ciekawostka i to, co zauważyłem przez lata obserwacji tej ryby. Te ryby lubią czasem wyskakiwać z akwarium, ale skacze często wtedy, kiedy robi się naprawdę syf w tym akwarium i to może się wydawać komuś śmieszne, ale tak naprawdę jest. Jak kiedyś byś odratował taką rybę i podniósł tą rybę z podłogi, to popatrz do akwarium, bo może to ostatni moment na to, żeby coś w tym akwarium zrobić. Panie i panowie, brzanka sumatrzańska według mnie jest bardzo twarda i odporna, ale przez niektórych też uważana jest za dość wredną rybę. Dlaczego jest uważana za dość wredną? A przez ich niewiedzę. Przez ich niewiedzę i trzymanie tych stadnych ryb w kilka sztuk, a niekiedy w parach. A to też śmieszne, bo każdy akwarysta chce mieć ryby w parach. Przychodzi do sklepu i mówi: poproszę rybkę, najlepiej samca i samicę, bo wtedy będą się rozmnażać. No sorry tutaj za wykrzywianie się, ale no krew zalewa nieraz człowieka, jak takie coś słyszy. Po co samica i samiec, skoro te ryby, niektóre, a w zasadzie większość tych drobniejszych ryb, to są ryby stadne. Więc trzymanie takiej ryby w parze po prostu źle się kończy. Wtedy taka rybka, na przykład jak brzanka sumatrzańska, dostaje, krótko mówiąc, świra i nie zachowuje się naturalnie, a wtedy, kiedy nie zachowuje się naturalnie, szuka sobie zajęcia typu, nie wiem, tylnia, płetwa, skalara, która bardzo fajnie wygląda i można się z nią pobawić, a przy okazji sobie coś skubnąć i zjeść. No tak to niestety wygląda, kochani. Uwaga wszyscy. Jeżeli ta ryba, czyli brzanka sumatrzańska, będzie trzymana w takim stadzie minimum 10 osobników, no to ta ryba nie jest w ogóle jakaś wredna, agresywna, nie będzie skubać, po prostu te ryby zajmą się same sobą i będą sobie spokojnie pływały. A ta ryba przeze mnie jest polecana właśnie w tym zestawieniu, dlatego że po prostu jest odporna na parametry wody, dość dobrze też znosi czasowe obniżenie temperatury wody, a dodatkowo jest naprawdę ładna i nadaje takiego kolorytu akwarium. No, żółty, czarny kolor na pewno będzie się zawsze tak odróżniał i kontrastował na tle na przykład fajnych zielonych roślin. Bardzo polecam tą rybę. Był mieczyk, to musi być Molinezja. To podobna rybka do mieczyka, z tym, że nawet bardziej przydatna, bo z chęcią zjada glony w naszym akwarium. Więcej o mieczykach i molinezjach możecie znaleźć w playliście Atlas ryb akwariowych. Nie ma sensu po prostu za dużo się rozgadywać na ten temat. Ja powiem tylko krótko, że według mnie molinezja to też dość twarda rybka. Niekiedy źle reaguje na obniżenie temperatury. Według mnie wtedy często łapie pleśniawkę. Ale to tylko taki jeden minus tej rybki.
Ogólnie naprawdę jest dość twardą rybką. Ostatnia rybka, o której wspomniałem przy okazji omawiania Kiryskę, znaczy nie opowiedziałem, bo po prostu powiedziałem, że później opowiem. Obowiązkowy zestaw sprzątający za komuny to wspomniany wcześniej kirysek i zbrojnik pospolity, czyli popularny glonojad. Tak, kto nie miał tej ryby w swoim akwarium? Czy to 100 litrów sru glonojada? Trzeba mieć. Czy 50? Nieważne. Przecież glony są, a glonojad zjada glony. No to sru do 50 też malutki. Sprzedawca sprzedał w sklepie malutki, no to przecież zanim to urośnie i tak dalej, sru trzeba mieć. Powiem wam, że trochę ta ryba ma przesrane z tego powodu, a mimo to nie daje się tak łatwo i potrafi wytrzymać naprawdę dużo. Niekiedy łowię te ryby przy zmianie aranżacji w kompletnym bagnie. Te ryby kompletnie nic sobie z tego nie robią. Wytrzymują dość niskie temperatury, mają też dużą tolerancję na pH wody, no i jak mówiłem wcześniej, żre glony. Kiedyś powiem wam tutaj taką króciutką anegdotę, bo już długi się ten film robi. Kuzyn mojej żony, to w sumie też kolega, dobra. U kolegi kiedyś widziałem w akwarium, bardzo maleńkim akwarium, dużą pielęgnicę zebrę i właśnie tam glonojada. Nie wiem jakim cudem tam to się stało, a chyba to było akwarium 100 litrów. I wyobraźcie sobie, że ta zebra taka duża urosła, że glonojad musiał wychodzić na powierzchnię ponad wodę. I sobie tam przeczekiwał, kiedy zebra była zdenerwowana. A więc, jak mówiłem wcześniej o rybach, które nieraz nie potrzebują wody, no to chyba glonojad niekiedy tej wody nie potrzebował. Jeszcze wrócę do tych glonów. Z tymi glonami, słuchajcie, to nie tak do końca, no wiecie, fajna rybka i tak dalej, je glony, czy tam jak ktoś woli, żre glony. No tak, tylko że ta rybka żre glony wtedy, kiedy jest dość mała, a czym większa się robi, tym trochę by chciała coś innego pożreć. Na przykład jakiś nawet, nie wiem, spadający kawałek żywego pokarmu. Bardzo chętnie zjada i inne pokarmy, które na dół spadają. Po prostu czym większa się robi, tym woli po prostu bardziej konkretne jedzenie niż na przykład męczyć się cały dzień z tymi glonami. Oczywiście, jak nic nie sypną, no to chodzi po tych szybach, chodzi po tych dekoracjach akwarium i szuka glonów, bo co ma innego do roboty. I w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zapraszam już na kolejny odcinek, który mam nadzieję już może za tydzień. Jak mnie dobrze zmotywujecie. Po prostu nieraz patrzę się tak na to taka mizerota z tego YouTube'a akwarystycznego. Mało ludzi się odzywają, mało piszą komentarzy, w ogóle łapków w górę nie dają. Dlaczego łapków w górę nie dajecie? Jak wam na przykład się podoba, to łapków w górę trzeba dawać. I nie tylko pod moim filmem, pod innymi filmami też. Bo tu niektórzy narzekają też, że tak słabo marazm taki bije z tego YouTube'a akwarystycznego. Dobra, trochę pogadałem, trochę ponarzekałem. Na koniec sam na szczęście pewnie 10% tylko usłyszało to, dlatego że nie oglądają do końca filmów. W dzisiejszym odcinku to tyle. Zapraszam już na koniec na następny odcinek. No i może za tydzień się spotkamy. Na razie, cześć.